Dzień dobry moi mili, z tej strony Franek Warzywa i Młody Budda. Słuchajcie, byłem na wykopkach w radiu, a dzisiaj mamy dla was wyjątkową, bardzo specjalną edycję. Dlaczego? Specjalnie dla słuchaczy Radio Campus odpalamy naszą nową epkę i mówimy mniej więcej o co chodzi. I jest to taki jedyny w swoim rodzaju listening party naszego materiału połączony z naszym gadaniem o czym to jest i mam nadzieję, że was nie zanudzimy. Dlatego lecimy z pierwszym utworem 6 słońc. Słońc, jedno mówi dzień dobry, miłego dnia. Świecę, byś nie musiał się bać. Drugie mówi hej, mam nadzieję, że masz miły dzień. Wiem, że powtarzam po koledze się, ale liczę na to, że masz się wspaniale. Trzecie mówi, na pewno dobry nastrój ma. W końcu świecimy cały czas. 6 słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą tych, a może żeby padało? Słońce, 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 Światło, światło, światło. zawsze chciałbyś, żeby sobie zgasło. Czwarte mówi, czemu chowasz się? Przecież u nas zawsze dzień jest. Zawsze świecę tam, gdzie pójdziesz. Piąte słońce świeci też. Piąte mówi, świecę też. Szóste mówi, słońce świeci, weź uśmiechnij się. 6 słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą tych, a może żeby padało? Słońce, 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 Światło, światło, światło. zawsze chciałbyś, żeby sobie zgasło. 6 słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą tych, a może żeby padało? Słońce, 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 Światło, światło, światło. zawsze chciałbyś, żeby sobie zgasło. Czasem chciałbym, żeby sobie zgasło. Tak niepewnie czuję się, gdy cały czas jest jasno. Ej! Słońce, zamknij się! Zamknij się! Słońce świeci, weź uśmiechnij się. Słońce świeci, weź uśmiechnij się. Słońce świeci, weź uśmiechnij się. Zamknij się! Słońce świeci, weź uśmiechnij się. Słońce świeci, weź uśmiechnij się. Słońce świeci, weź uśmiechnij się. 6 słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świecą tych, a może żeby padało? Słońce, 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 Światło, światło, światło. Czasem chciałbym, żeby sobie zgasło. sześć słońc, czemu do mnie gadają? Czemu świeci dużo, może żeby padało? Słońce, 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 Światło, światło, światło. 6 słońc. Dlaczego one do nas tak gadają? Czemu one nas gadają? No, słuchajcie, to jest tak, że ten utwór, jakby już zaczynając tak od takiego po prostu wgłębienia się w samą genezę powstania tekstu i czemu te 6 słońc jest, czemu akurat 6 słońc jest dlatego, że na planecie pewnej była taka sytuacja, że było 6 słońc i cały czas był dzień i to jest planeta z opowiadania Nightfall Isaaca Asimowa, które zainspirowało mnie do napisania tekstu o tym właśnie, że jakoś byłem przytłoczony tą wizją takiego świata, gdzie cały czas jest dzień i nigdy nie ma nocy i że to wcale nie jest takie utopijne i jakby piękna wizja szczęśliwego społeczeństwa, tylko wizja jakiegoś takiego fałszywego świata, który tak naprawdę nie istnieje i nie ma tak, że zawsze jest światło, zawsze jest miło i zawsze są słońca, które do ciebie mówią dzień dobry, witają ciebie i po prostu życzą ci miłego dnia, tylko czasem też te wszystkie takie, jakby jak ty to mówiłeś, Adam, że to są jak coś Tak. positive vibes only? Tak, no jakby przede wszystkim to jest też dość jawne odniesienie do, załóżmy, osób coachingowych, do osób, które cały czas starają ci się jakoś tak podnieść na duchu, ale w taki bardzo inwazyjny sposób, jakby, który sprawia, że
nie jesteś w stanie w pełni doświadczyć swoich emocji tak naprawdę. W tej chwili słyszymy ASMR Franka przeglądającego książkę. Dla naszych streamerów specjalnie pokażemy genezę. No słuchajcie, jest tak, że lecąc po prostu i opowiadając o co chodzi, tak bardzo już po prostu tak, żeby zdradzić przed wami po prostu jakieś tajniki naszych tutaj Substancje. substancji, które mamy, jest tak, że całe jakby większość epki powstała właśnie na podstawie jakby opowiadań, takich krótkich opowiadań science fiction, klasyki science fiction, które mam w tej książeczce tutaj. Jest to książeczka, która ma na obwolucie napisane Property of US Navy. Na końcu książki jest karta biblioteczna z armii amerykańskiej i dosłownie na pierwszej stronie opowiadania Nightfall, które zainspirowało nas do napisania tej piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, jest po prostu okładka singla. I jest tak, że po prostu każda jakby rzecz, która jakby w sumie widzieliście, jeśli chodzi o okładki, była narysowana w tej książce. I za chwilę jeszcze wam pokażemy więcej rzeczy. No, a powiedz, Adam, może więcej trochę o warstwie muzycznej tego utworu. Dużo osób mówiło, że jest to jakiś taki nowy rodzaj hyperpopu, czy odniesienie do tego, a tak naprawdę już na tym etapie w ogóle tworzenia całego materiału trochę się od tego odcięliśmy i w dużej mierze cały materiał tak naprawdę w każdym utworze można gdzieś tam odnaleźć jakieś inspiracje muzyką Japonii i to będzie zarówno klasyka muzyki elektronicznej w stylu Ruichi Sakamoto i jego projektu Yellow Magic Orchestra, ale również nowszych artystów w stylu Tuiji Oniko, Rei Harakami, Hakushi Hasegawa, no trudne imiona i nazwiska, ale to jest muzyka, która przede wszystkim cechuje się jakąś taką wyjątkowym takim maksymalizmem po prostu, gdzie z każdej strony atakują cię dźwięki, z każdej strony atakuje cię po prostu jakiś nowy, zaskakujący akord, jakieś nowe, nietypowe aranżacje i cała baza muzyczna tego utworu powstała w oparciu na sample mojego głosu i ten głos oryginalnie to jestem ja śpiewający demo do dziur. Demo do dziur? To No, nawet Franek tego nie jeszcze wiedziałem nawet. nie wiedział, ale oryginalnie utwór Dziury miał jakby nieco inną partię melodyczną. Wziąłem ten fragment i właśnie posamplowałem go i trochę brzmi właśnie jak taki keyboard albo jak taki no właśnie poszatkowany instrument. I w ogóle myślę, że to, co tak muzycznie spaja te wszystkie utwory, to jakby wzięcie naszych wokali, zarówno moich i Franka, i jakby zatarcie granicy między tym, co ludzkie, a tym, co jest jakoś tam przetworzone i no właśnie komputerowe, tak. No wiesz co, ja myślę, że i też jest tak, że jeszcze oprócz nas są też jakby inne osoby, o których zaraz powiemy przy innych utworach, bo jest tak, że to jest na pewno rzecz, która spaja ten materiał i jestem w ogóle ciekaw, jak teraz są osoby, które słuchają tego pierwszy raz i w ogóle nie wiedzą, załóżmy, kim jesteśmy, to może powiedzmy, bo dla słuchaczy radiowych, którzy słuchają Radia Campus teraz i może właśnie niekoniecznie wiecie dosłownie nic o naszej muzyce, nie wiecie i pierwszy raz słyszeliście naszą piosenkę i to było 6 słońc, to jesteśmy Franek Warzywa i Młody Budda i śpiewamy w sumie głównie o warzywach i to był motyw jakiś główny, który nam przyświecał na poprzednim wydawnictwie Wykopki EP, które było w skrócie o wykopywaniu ziemniaków i szukaniu sensu w życiu. Tak teraz w sumie zrobiliśmy zwrot ku bardziej takiej muzyce też komputerowej No na właśnie pewno. skąd ten zwrot? To I jest to pytanie. to jest właśnie jakoś tak naturalnie chyba wyszło, że wiesz, że tak jak już gadaliśmy i jak rozmawialiśmy między sobą, że poprzednie nasze piosenki miały taki charakter takiego trochę emo i dużo jak tworzyliśmy, to było takiego Midwest emo, gitarki trochę na wykopkach się pojawiała, a teraz ta gitara jest obecna w tym wszystkim i też była, zawsze na 6 słońcach była gitara, ale była już tak przetworzona i tak jakoś właśnie zrobiona właśnie na przykład
taki bardzo, że była taka właśnie, jak ty tam mówisz, że to jest płacz, taki komputerowy płacz, czy coś. Tak. I totalnie ciekaw jestem właśnie reakcji takiego experience'u słuchania tych piosenek po kolei teraz, jak ktoś może mieć i dowiadywania się o nich i mega, dawajcie znać wam po prostu, napiszcie do nas, jak ktoś tak słucha tego i dowiedział się o nas, napiszcie, dajcie znać na Instagramie, gdziekolwiek, to będzie mega miłe i mega będzie fajnie usłyszeć po prostu opinię waszą na ten temat. Franek Warzywa i Młody Budda i drugi utwór z tej epki, tak naprawdę to jest jedyny, w którym bardzo bezpośrednio się pojawia temat warzyw, aczkolwiek nie są one tutaj przedstawiane w takim bardzo pozytywnym aspekcie. Może puścimy. No właśnie pozytywny aspekt to jest właśnie, że pozytywny aspekt, warzywa są pozytywne, ale może niekoniecznie jest pozytywny motyw tego utworu, który eksploruje po prostu jakiś rodzaj takiego nawiązania do takiego społeczeństwa bardzo konsumpcyjnego i takiego programowania ludzi do kupowania kolejnych produktów i w naszym przypadku, jako że reklamujemy warzywa i chcemy zachęcić słuchaczy do spożycia jak najwięcej zdrowych przekąsek witaminowych. Kup pomidora, kup marchewkę, kup pora, kup warzywa. Może kupię warzywa, nagle pomyślałem tak, muszę iść i kupić wszystko, co tylko się da. Ej, warzywa, widzimy się w sklepie, tylko włożę płaszcz i lecę. Kupię warzywa i je zjem. Kupię warzywa i je zjem. Kupię warzywa i je zjem. Kupię więcej warzyw i je zjem. Kupię warzywa 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 i je zjem. Co jest? Co to za kolejka? Czy wszyscy ludzie przyszli kupić to co ja? Hej ty! Zostaw tego pomidora! Gdzie te łapy, ta marchewka jest moja! Kup warzywa. Kup warzywa. Buy vegetables. Buy vegetables. 野菜を買う Buy vegetables. Consea. Buy vegetables. Comprate le verdure. Consea vegetables. Acheter des légumes Buy vegetables. Купуйте овочі, 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 овочі. Buy vegetables Kup pora. Kup Pomidora. warzywa. Słuchajcie, kupcie warzywa i kupcie wszystko, co tylko zdrowe i nie bierzcie tego, co niezdrowe. I jest tak, że ten utwór jest takim trochę wtrąceniem na tej epce, która właśnie traktuje trochę o czymś innym niż o warzywach. Aczkolwiek geneza tego utworu jest mniej więcej jakby ma źródło również w tych opowiadaniach sci-fi. Tak, to prawda i jest to, już sobie właśnie tutaj w mojej książeczce wypisałem po prostu, że wybrałem spis treści i jest to napisane na podstawie opowiadania Jamesa Grahama Ballarda, które się nazywa The Subliminal Man i jest to w skrócie opowiadanie o w sumie społeczeństwie
jest to opowiadanie po prostu, wiecie, z jakiejś połowy XX wieku, traktujące o jakiejś społeczeństwie przyszłości, wizji społeczeństwa przyszłości, owładniętego jakąś hardkorową konsumpcją i takimi reklamami, które programują ludzi do kupowania po prostu kolejnych produktów, kolejnych rzeczy. I tam jest tak po prostu, że bohater tego opowiadania znajduje właśnie zauważa, że zaczyna nagle kupować rzeczy, które już posiada, że kupuje kolejne paczki papierosów, kolejny samochód kupuje, mimo tego, że jego poprzedni samochód działa i że wszystko jest dobrze i że nie potrzebuje w ogóle tego. Jedzie autostradą, obok są wysypiska samochodów, nie ma po prostu i wszyscy jeżdżą z samochodami nowymi i w ogóle a z wokół autostrady są jakieś takie neony, które świecą cały czas i on cały czas po prostu patrzy na nie. I potem jest tak się okazuje, że te neony to jakieś takie wielkie światła, to wcale nie były światło oświetlające, tylko tam były jakieś programujące ludzi, że tam cały czas się bardzo szybko pojawiało po prostu migający napis kup samochód, potrzebujesz nowy samochód, kup samochód, taki dosłownie, taki nawet nie wyrafinowany, tylko właśnie takie zdemaskowane jakby właśnie ten rodzaj takiego prania mózgów. I to jest coś takiego, że właśnie bohater piosenki Kup warzywa dostaje właśnie ten komunikat, kup pora, kup pomidora, kup ten i idzie potem do sklepu, biegnie, nagle pomyślał, że musi kupić warzywa i potem w sklepie się okazuje, że wszyscy też chcą kupić warzywa i że mu wyrywają te warzywa i że wszyscy są zaprogramowani po to, żeby kupić te warzywa i jest to jakiś rodzaj takiego zadrwienia z tego konsumpcjonizmu, czy cokolwiek, jakby tokolwiek nazwać i wydaje mi się, że trochę żyjemy w takim świecie, który już jakoś przytłacza nas tym pędem zdobywania dóbr. Fajnie jakby te dobra to były warzywa po prostu na lokalnym markecie, ale jest tak, że raczej są to rzeczy, które właśnie już niekoniecznie potrzebujemy i osobiście po prostu jest to coś takiego jakiegoś takiego właśnie masowego zbierania, które mnie przytłacza i które właśnie generuje taki rodzaj dystopijnej rzeczywistości, której się powoli odnajdujemy w różnych aspektach dla mnie. Tak, i jakby to w ogóle całe przytłoczenie ma jakieś tam w sumie odniesienie w muzyce. Nawet nie wiem, czy to jakoś świadomie wyszło, ale właśnie przez to, że ten temat Japonii jakoś tak właśnie spaja muzycznie całą epkę, to w tym utworze jakoś tak wyszło, że no, tak naprawdę ten taki główny motyw trochę brzmi jak z jakiejś gry Mario Kart, albo właśnie z innych gier Segi czy Nintendo. I na sam koniec po prostu się pojawia coraz więcej tych instrumentów i coraz więcej i pojawia się taki po prostu wielki, ekstatyczny okrzyk właśnie, gdzie gościnnie pojawił się nasz drogi przyjaciel Cukier z zespołu Furda. Ci, którzy nie wiedzą, zespół Furda w zeszłym roku wydał z nami taki utwór Święto Ziemniaka i bardzo ich pozdrawiamy. I no tam jest tak, że no jest taka ekstaza i ten utwór jest właśnie bardzo pozytywny. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że właśnie, że to idzie bardzo mocno w kontraście do tego, że jakby każda reklama w sumie stara się być właśnie taka strasznie pozytywna i wszystkie, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem reklamę, gdzie po prostu szedł gość jakby z depresją i takie, kurde, no kupcie Wiesz te co? warzywa, wiesz. Wiesz, to są takie Rutinos Corbin, takie szaro-bóle, wszystko, wiesz, Rutinos Corbin, niewyraźne, już jest wyraźne, tak, czuje się niewyraźnie, czy coś. Ale potem to jest właśnie pozytywny aspekt, że po tym Jest wyraźnie. po tym leku po prostu jest już wyraźnie, tak? A właśnie tutaj jest tak, no, że ten utwór trochę w kontekście całej epki jest takim wkręceniem, że właśnie mamy jakby postać tego bohatera, który po prostu chce się zakryć w tej swojej ciemności i jakby nie chce, żeby ludzie dookoła mówili mu właśnie, jak ma się czuć i co ma robić. I tutaj mamy taką trochę przerwę na reklamę. Tak, że zaczyna się od tego momentu postaci, która w tych 6 słońcach w jakiś sposób ucieka i potem jakby ucieka do tego, żeby weszła ta reklama i być osaczona od takiego po prostu nawoływania, hej, czujesz się źle,
kup pora, kup pomidora, kup warzywa i to ci pomoże po prostu. I kup kolejne rzeczy i to zaspokoi, jakby to będzie ucieczką dla ciebie od tych negatywnych emocji, które po prostu towarzyszyły ci na początku i że w tym jakby po prostu konsumpcjonizmie utopisz po prostu swoje smutki i w ogóle. I jest tak, że to wszystko jest trochę, jak sobie tak zdaliśmy sprawę, jak to analizowaliśmy w ostatnich dniach, że właśnie to jest taki rodzaj takiego też że wyśmiania może takich właśnie wszystkich tych internetowych coachów, którzy właśnie radą jest takie, że idź pobiegać, idź kup warzywa, idź na siłkę. To jest mega Nie. połączone w ogóle z Wtedy- 6 słońc, nie? tak. To jest po prostu... Że to wszystko ci minie wtedy po prostu i potem ma się kończy tak, że ta osoba przychodzi do tego sklepu i przychodzi kupić te warzywa, mimo tego, że załóżmy warzywa same w sobie nie są tutaj niczemu winne, nie zrozumcie na źle, że to jest jakiś motyw tutaj tylko połączony Sami warzywa jemy. z naszą twórczością i uwielbiamy warzywa i pomidora, pora, marchewkę kochamy, ale bohater tej piosenki przychodzi do tego sklepu i jest tam osaczony po prostu jakimś niepokojem, jakimś po prostu takim poczuciem trochę może bezradności w tej sytuacji, że musi walczyć o te dobra, że ktoś mu wyrywa i to jest jego, zostawcie to. I w ogóle, no. Ja mam pytanie... Ta marchewka jest moja. Tak, ta Właśnie. marchewka jest moja, no. I to jest coś takiego, co chcieliśmy dać, żeby był jakiś przerywnik taki na reklamę i ja jestem z kolei ciekaw w tym wszystkim, że dograłeś tam gitarę na koniec, solówkę, która jest jakoś hardkorowa i moje pytanie zadam do ciebie, jak ci się uda zagrać ją na koncercie? No, będę musiał ćwiczyć i rzeczywiście muszę przyznać, że no, tak jak powiedzmy coś tam umiem grać na gitarze, tak tutaj miałem tą solówkę w głowie, tylko że technicznie nie byłem w stanie jej zagrać, więc po prostu zajęło mi tak ze 2 godziny, żeby po prostu nagrywać ją i rzeczywiście zacząłem od takiego wolnego tempa, aż w końcu byłem w stanie no właśnie dojść do tego oryginalnego, ale no to wynikało trochę z tego, że właśnie również często w ogóle w kontekście tworzenia muzyki mam jakiś pomysł w głowie i właśnie ciężko jest go potem przełożyć na jakby prawdziwe jakieś tam instrumentarium, ale fajnie jest sobie stawiać takie cele, bo przez to, że wymyśliłem sobie, chcę w tym miejscu zagrać sobie tą solówkę, to dzięki temu musiałem tą solówkę przygotować, nauczyć się jej i jakby jestem bogatszy o to doświadczenie i dzięki temu jestem o krok po prostu lepszy na tym instrumencie, więc jakby warto na pewno poszerzać sobie granice, ale też jakby z jakimś takim zdrowym rozsądkiem, żeby też nie popaść jakby w taki z kolei potem, nie wiem, marazm. No ale... No myślę, że ty nieźle siebie zchallenge'owałeś na tym samym projekcie, praktycznie w każdej piosence. Może właśnie ten następny numer, który puścimy, do którego przejdziemy za chwilę, jest takim trochę oddechem w tym wszystkim i dosłownie i w przenośni, to jest o tyle zabawne. No ale, że totalnie te wszystkie instrumentalne rzeczy są jakieś pojechane i jest takie, że wszystko to jest jakimś wyzwaniem, jak ja sobie myślę, że właśnie komputer, to jest jakby też motyw tego komputera w tym wszystkim, że te wszystkie rzeczy, zrobienie tych wszystkich rzeczy umożliwia komputer właśnie, co nie? I to, że niektóre utwory na przykład były nagrane jakoś, a potem przyspieszone i są jeszcze szybsze, jeszcze intensywniejsze. Jeszcze potem mieliśmy jakiś problem z tym, że Franek musiał dogrywać wokale w ogóle inaczej do przyspieszonej wersji i to się nie zgrywało, więc to dużo było ogólnie kminy tak naprawdę. No i kochani, przechodzimy do oddechu teraz chyba po prostu i będzie to piosenka Do widzenia, która jest takim troszkę z kolei innym jakby muzycznie może utworem, nie aż tak intensywnym jak 2 poprzednie. Ale tekstowo się dzieje bardzo dużo. Ma dużo tekstu, zaraz pogadamy o tym. Wiesz co? Ja już chyba pójdę sobie. Mało spałem i w ogóle dużo teraz mam na głowie.
ale dzięki, wszystko serio jest okej. To papa, wychodzę, cześć. Hej, tak, ja już spadam. Tak, tylko wpadłem się przywitać. Nie chcę więcej wam przeszkadzać. Nie przeszkadzam? O, okej. Nie wiem po co tak mówię, sąki, dobra, lecę, hej. O, cześć, ja już niestety wychodzę, wiesz. Następnym razem więcej pogadamy. Jesteś człowiekiem i się znamy. Tak to działa, że gadamy. Tak, tak, tak. Za jakiś czas będę miał czas, pa, 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 pa. Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Wszędzie wokół znajome twarze. Czuję, że zaraz się poparzę. Będę patrzeć w podłogę, to nie zobaczę ich, nie zobaczą mnie. Cicho z boku sobie stanę, a ty nie patrz się. Ja tu tylko stoję z boku, patrzę w ziemię, nie chcę żadnych kłopotów. Mnie tu nie ma i nie było. Jak nie widziałeś, się pomyliło, bo ja nie istnieję, nie mam mnie i tyle. Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec. Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Stąd, 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 stąd. Muszę uciec stąd. Co stoisz taki ponury, co? Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Powiedz coś, a Coś z nas dala, no co jest? Cały czas się nie odzywa. Idę grać na kompie, nara. Właśnie słuchaliście Do widzenia. To jest audycja Byłem na wykopkach w radiu. Campus. I Franek Warzywa, Młody Budda. Dzisiaj wyjątkowo opowiadamy o naszej drugiej epce, Komputer EP. I to jest trzeci utwór. Tak, jest to trzeci utwór. Jest to trzeci utwór, ale to nie jest jeszcze Do widzenia. Właśnie to jest o tyle zabawne, że ten utwór właśnie mógłby być ostatnim utworem de facto, bo jest jakimś rodzajem pożegnania, ale jest też rodzajem pożegnania z znakiem zapytania co do tego, co dalej, że gdzie się idzie po tym Do widzenia, co się jedzie robić. I dalej jakby w sumie śledzimy losy jakiegoś tutaj podmiotu lirycznego bohatera tej naszej epki, który najpierw uciekał przed słońcami, potem był osaczony przez reklamy, aż trafił do miejsca... Trafił na imprezę i trafił między ludzi w tym sklepie, potem na imprezie i czuje się cały czas jakby przytłoczony tym wszystkim, cały czas jakoś zagubiony w potoku tych zdarzeń i intensywności tego wszystkiego. Intensywności właśnie też po prostu społecznego doświadczenia z świata teraz i bodźców, które go ze wszystkich stron atakują i chce wyjść po prostu i ćwiczy sobie, jak powiedzieć to, że się żegna po prostu i jest tak, że to jest o tyle ciekawe, że to jest jedyna piosenka z epki, która nie jest napisana na podstawie bezpośrednio opowiadania science fiction, więc jest o tyle też trochę odrębna od całości konceptualnie, ale akurat jakoś tak wyszło, że i też to był ostatni utwór, który napisaliśmy. W ostatnim momencie go nagraliśmy i to był ostatni numer, na którym pracowaliśmy. Tak, i co ciekawe, sam instrumental w ogóle miał być czymś kompletnie innym. To jest w ogóle dłuższa historia, ale w dużym skrócie ten utwór kiedyś się nazywał Jerzyk i to miał być projekt... To miał być diss na Okiego. To miał być diss... Nie, się lubimy z Okim. Eksportowy towar. Dogra się nam. Ale chodzi głównie o to, że miał to być projekt pod tytułem Ornitologia. Każdy utwór miał się nazywać jak jakiś ptak występujący w Polsce i ten utwór był
tak jak właśnie ten utwór Jerzyk, tak jak ten ptak, po prostu pędził i tam były nagrane oddechy i takie niepokojące wokale mojej dobrej znajomej Zuzanny Brzuski, którą pozdrawiam. I co ciekawe, te oddechy w przypadku tekstu Franka stanowią zupełnie nowy kontekst. Tak, że jest tak, że już był ten instrumental z oddechami i ja w jakiś sposób, jak pisałem tekst do tego i już to istniało, że w jakiś sposób chcieliśmy wykorzystać to na epce i żeby też właśnie były zachowane jakby części Zuzi, to jak tekst pisałem do tego, to kurde musiałem jakoś być tak, żeby odnaleźć się w tych oddechach i mi się one skojarzy właśnie z takim jakby jakimś rodzajem doświadczenia ataków paniki, lęku społecznego i wrażeń po prostu, które wszystkiemu temu towarzyszyły i właśnie takiego łapania oddechu, które nieraz jakby miałem. Myślę, że Adam, ty też masz takie doświadczenia i że dużo słuchaczy po prostu może się powiązać z tym i że to jest tak zwany big rel, jak ty to mówisz. Chyba no, ze wszystkich utworów tutaj jakby to jest coś takiego, no, że każdy myślę, że mógł się do tego odnieść, bo każdy znalazł się w takiej sytuacji, nawet niekoniecznie na imprezie, ale po prostu w sytuacji społecznej, z której bardzo chciał uciec i trochę nie wiedział jak. I po prostu aranżował i wymyślał jakieś różne scenariusze, rzeczy, które po prostu mogą być też społecznie akceptowalne, tak? I właśnie w tym utworze ten podmiot wymienia po prostu, że jest zmęczony, że w sumie to... No, wiesz, się niedługo widzimy, że jeszcze będzie czas pogadać i potem po prostu jest taki, że jest też o tyle zabawne, co może dla słuchaczy, bo my jeszcze zaraz do tego przejdziemy, jakby żeby skończyć już kontekst taki po prostu jakby motywu i genezy tego wszystkiego. No jakby geneza jest prosta, no jakby jak pisałem, to byłem bezpośrednio w takim czasie, że jakoś dzień wcześniej wyszedłem z imprezy, tak po prostu, że wszedłem, patrzę, dużo ludzi jest i kolejny raz miałem tak, że nie potrafię jakoś to odnaleźć, że czułem, że się nie przystaję do tego, że nie czuję się częścią, że nie posiadam jakiejś umiejętności, że chciałem sobie jakoś to wyrzucać, że właśnie, że ja jestem jakiś ułomny może w tym wszystkim, że wszyscy się dobrze bawią, wszyscy potrafią, czemu ja, czemu mi nie wychodzi to, czemu muszę jakoś udawać kogoś, kim nie jestem w tej sytuacji i specjalnie się starać i zmuszać siebie do tych interakcji, gdzie jednocześnie czuję się jakoś zagubiony i podchodzi do mnie jakaś osoba znajoma i mówi: hej, czemu jesteś taki poważny? I ja mam takie, no nie jestem w ogóle poważny w tej sytuacji, po prostu jestem cicho. To nie znaczy, że jestem poważny, nie znaczy, że zasypiam i często dostaję pytania właśnie dosłownie na każdej imprezie. Jak przychodzę, to często jest pierwsza rzecz, gdzieś przychodzę i ktoś pyta: czemu jesteś taki senny? Czy co, dopiero wstałeś, czy coś? To po prostu taki vibe mam, czy coś, co nie? I jak słyszę takie pytania, to często mnie to wyprowadza z równowagi i zaczynam się gubić i nie potrafię wejść w to i mam jakieś reakcje właśnie takie uciekania i paniki w tym wszystkim, bo nie czuję się jakoś, że ktoś właśnie dostrzega, że jakoś tam nie przystaje, czy coś. I już to jest w ogóle dla nas bardzo, bardzo wartościowe, że już parę osób się z nami podzieliło na Instagramie i w ogóle na mediach społecznościowych z waszymi doświadczeniami i to jest naprawdę no, bardzo takie rozczulające, że te utwory, które w zasadzie są personalnymi naszymi doświadczeniami, są tak bardzo big rel. Big rel, są big rel i jest ciekawe to może dla was, że też refren tej piosenki przechodził różne jakby metamorfozy i skończył się właśnie na takim fragmencie, że nie potrafię, nie umiem, do widzenia, muszę uciec stąd. Możemy w sumie tutaj może zdradzić pierwszą wersję, bo ja nie ukrywam, że czasem sobie ją nucę. I to jest takie, jak to było? Kurczę. Do widzenia. Miło było was zobaczyć, fajnie patrzeć, jak się beze mnie uśmiechacie. Uśmiechajcie się beze mnie dalej. Bo ja chyba dzisiaj nie potrafię. No, to było tak. I potem było nie potrafię. I potem było nie potrafię. Nie umiem. Do widzenia. Muszę uciec stąd. I idę grać na kompie, nara.
mam może pięknych ust, ale wciąż o niego dbam. Po co zresztą usta miałbym mieć? Przecież to komputer, a nie człowiek jest. Ma klawiaturę, myszkę i głośniki dwa. Stoją po obu stronach, leci z tym piosenka ta. Kocham cię! Krzyczę to do ciebie i już dobrze wiem. Nie masz pięknych ust, ale krzyczysz do mnie. Mamy kocham cię. Komputerze, nie masz ust, a krzyczysz do mnie też. O co chodzi, że tak lubimy się? Komputerze, nie masz ust, a krzyczysz do mnie też. O co chodzi, że tak lubimy się? Literek i cyferek ma mój komputerek. Jest mądry, sprytny, umie szybko liczyć i podkreśla na czerwono moje błędy. Krzyczę to do ciebie i już dobrze wiem. Nie masz pięknych ust, ale krzyczysz do mnie. Adam, kocham cię. Krzyczę to do ciebie i już dobrze wiem. Nie masz pięknych ust, Ale krzyczysz do mnie. Ready. Fight. Idę grać na kompie. To jest, teraz się zaczyna historia po prostu, którą jakby OG fani Od tego się zaczęło. wszyscy mogą znać, bo od tego się zaczęła cała epka i jest to utwór, który jest w naszym repertuarze tak naprawdę od 2 lat już prawie i graliśmy go na wielu koncertach, potem przestaliśmy grać, przechodził liczne metamorfozy. Możesz ty, Adam, wymienić po prostu, jakimi gatunkami był w międzyczasie? Och, kurczę. No my mieliśmy wcześniej fazę w ogóle, jak już wspomnieliśmy, na gitarki i na Midwest Emo, więc jakby tam jest tak naprawdę w tym utworze bardzo dużo gitar, tylko że one ostatecznie zostały po prostu przysłonięte i właśnie w taki sam sposób jak te wokale po prostu w tym utworze najbardziej jakby przechodzą tą metamorfozę i są to po prostu takie zdysformowane i czymś pomiędzy właśnie człowiekiem a no załóżmy androidem, załóżmy, takim po prostu zepsutym, to te gitary również jakby mój cel był taki, żeby sprawić po prostu, żeby to rzeczywiście nie brzmiało jak gitara, aczkolwiek no właśnie to miało długi proces. Najpierw było takie midwestowe, czyli dużo jakichś takich, dużo było tappingu, dużo takich twinkly rzeczy. Potem bardziej taki ambientowy, przestrzenne w stylu Radiohead się zrobiło. Jakichś tam konkretnych skal też używałem właśnie, których Tom York i Johnny Greenwood często używają. Aż w końcu no, wracamy właśnie tutaj znowu do Japonii i no, w połowie utworu zresztą dwukrotnie się pojawia ten motyw, który no mam nadzieję, że na koncertach wybrzmi równie dobrze jak w utworze i trochę nam się to skojarzyło z takim anime intro po prostu. Tak, że mieliśmy takie, że trzeba dodać do tego jeszcze więcej epicness po prostu i żeby to było właśnie takie
pompatyczne, może nie pompatyczne, ale właśnie takie, że epic po prostu, ultra epic. I ja mam tak, że ostatnio gadaliśmy z kolei, jak byliśmy gdzieś, gadaliśmy o utworze Numa Numa Jej i o tym, że on ma kilka refrenów, że jest Tak. Maria hi, jest tam te Wejsa, Numa jej. że ma 2 refreny i dla mnie tak samo jest niezłe. w tej piosence jest kilka refrenów, że jest kilka hooków, jest ten główny refren, który właśnie jest krzyczany, który właśnie nie jest najłatwiejszy dla ludzi do zaśpiewania pewnie, bo jest dla nas samych trudny jest do zaśpiewania, krzycząc szybko, będąc na koncercie i w ogóle, ale potem się pojawia ta soluwa, która dla mnie jest jakby głównym refrenem, że właśnie ten motyw na gitarce jest tak, że było zabawne, my się tego w ogóle nie spodziewaliśmy, było tak, że graliśmy 2 tygodnie temu w Estonii, w Tallinie i ludzie właśnie nawet nie znając polskiego, nie umiejąc po polsku śpiewać do końca naszych tekstów, zaczęli śpiewać to razem z nami to i po prostu to było piękne. jakiś po prostu mega fajny moment, co się nie spodziewaliśmy i potem jest ten sam, i potem jest trzeci refren, że potem jest ten hej, komputerze, co nie? Że to jest ten hook taki melodyjny, który jest łatwy dla ludzi do zaśpiewania. Aczkolwiek to jest ciekawe, bo oczywiście my musimy, wszystko pod prąd robić. Nie powtarzamy tego. To się pojawia jakby raz i potem... Tak, potem jest uproszczone, ale tak, że właśnie w tej oryginalnej pierwszej wersji było to powtórzone 2 razy, Tak. ale potem jakby z tego odeszliśmy. No i kurczę, to jest totalnie... Zapraszam was na koncerty, bo myślę, że to jest doświadczenie usłyszenia tego utworu na żywo, szczególnie z perkusją. Nasz drogi perkusista Jasiek Dąbrówka po prostu ćwiczy codziennie, żeby wyrobić te 196 BPM-ów i switchów tych ciągłych po prostu i w ogóle. Przesyła nam po prostu informacje na Messengerze, ile to dzisiaj litrów potu wylał, ćwicząc ten utwór, więc... Jeśli macie przyjść do Hydrozagadki, to żeby zobaczyć, jak się zmaga z tym materiałem, bo myślę, że to jest samo w sobie warte po prostu, tak? Ale myślę, że Hydrozagadka już się odbyła, ale wpadajcie do nas na koncerty po prostu następne. Fajnie było w tej Hydrozagadce. I w ogóle było super i teraz powiedzmy trochę o kontekście tego wszystkiego. Tak, bo jest jakby też przejście płynne, nie? Do widzenia do komputera. Właśnie. No jest wszystko jakoś właśnie jakby idąc historią już jakby poza genezą idąc historią jakby naszego bohatera na epce, który był na imprezie i ucieka do tego bezpiecznej przestrzeni swojego pokoju i komputera, na którym idzie grać po prostu i który jest tym jego przyjacielem w tym wszystkim i z którym go nie ocenia, który jest po prostu jego ucieczką od rzeczywistości, która właśnie go w jakiś sposób przytłacza i może tam robić wszystko, może słuchać muzyki, może ściągać MP3, może odpalić sobie Simsy 2 i w ogóle. I jest tak, że to jest taki rodzaj tego ciągnięcia w sumie opowieści o tym jakby też konfrontacji z tym wszystkim, całym tym jakby społecznym doświadczeniem rzeczywistości teraz, która jest jakoś przytłaczająca zarówno jeśli właśnie chodzi o ten jakby konsumpcjonizm, ale też jeśli chodzi o technologię i relacja z komputerem, który na koniec się psuje i jakby w jakiś sposób ta rzeczywistość, której uciekamy, okazuje się złudna, jest trochę właśnie też takim dystopijną wizją i wizją świata, w którym żyjemy po prostu. I ten komputer rzeczywiście się psuje. Tak, to jest o tyle ciekawe, że komputer się faktycznie popsuł. Nie tylko jeden. Jeden się popsuł w trakcie tworzenia płyty i już był stres, bo byliśmy już jakby w fazie tej końcowej, czyli mieliśmy skończone utwory i zaczęliśmy je tam czyścić, miksować i masterować, a jakieś takie ostatnie fragmenty, wtedy komputer mój z kolei odmówił posłuszeństwa, musiałem zrobić kompletny preset, wszystkie dane zegrać po prostu do chmur i na szczęście to jakoś tam zadziałało. Taka anegdotka krótka. Kilka dni temu z kolei na godzinę przed koncertem w Portugalii, który graliśmy,
Komputer mój z kolei został zalany przeze mnie, więc popsuł się z mojej winy i ta technologia zawiodła nas. Nie działa po prostu, ciekawe dlaczego. No i... Może ta technologia jest tak naprawdę, wiesz, to jest tak, że my tak żalimy się, że nie działa, ale tak naprawdę ona zawodzi przez nas i może to też jakby w kontekście całego świata, albo nie wiem, climate change i w ogóle. No, coś może być. Tak naprawdę już- cały problem leży w tym człowieku, nie? Myślę, że dużo kontekstu można dodać do tej jednej piosenki o komputerze i dużo historii, no ale jest tak, że cały proces właśnie mój komputer nie przetrwał i wystąpiliśmy bez wizuali podczas koncertu, co było o tyle może nie do końca optymalne w tej sytuacji, że graliśmy w Portugalii, gdzie ludzie nie rozumieli po polsku, co śpiewaliśmy i jak gramy za granicą, to mamy po prostu wizuale, które zawierają tłumaczenia piosenek i które jakby dodają kontekstu do tego, żeby ludzie zrozumieli, o czym to jest, więc musieliśmy trochę więcej mówić i trochę też więcej jakby wytłumaczyć, ale jakby jeszcze właśnie kończąc i przechodząc jeszcze do tego jakby odniesienia w opowiadaniu science fiction, to z kolei jest to opowiadanie, które zapoczątkowało tą piosenkę, jest opowiadanie Harlana Ellisona, które się nazywa I Have No Mouth and I Must Scream. I to jest jakby cała geneza konceptu inspirowania się tymi opowiadaniami wyszła od tej piosenki pierwsza, która została pisana. I potem jak zaczynaliśmy następne piosenki tworzyć, to ja pomyślałem, że hej, poszukam inspiracji w tej książce, żeby właśnie wszystkie piosenki były mniej lub więcej inspirowane jakimś opowiadaniem z tej książeczki. I opowiadanie I Have No Mouth and I Must Scream to jest bardzo klasyczne opowiadanie o właśnie wizji ludzkości zniszczonej przez technologię, właśnie, gdzie komputer obrócił się przeciwko ludziom i superkomputer zniszczył całą ludzkość i zachował przy życiu kilka osobników, kilka przedstawicieli gatunku ludzkiego, których utrzymuje po prostu w wiecznym jakby w życiu, poprzez po prostu umieszczenie ich na jakichś serwerach i generowanie jakiejś cyfrowej rzeczywistości, w której żyją i przekształca ten ich świat, generując im jakby obrazy zaczerpnięte po prostu z ich wszystkich lęków, torturując ich, zamieniając ich i po prostu mszcząc się na nich po prostu za to, że go stworzyli, za to, że właśnie doprowadzili jakby świat do tego punktu, że właśnie dla niego lepszym jakby ratunkiem jakby dla planety było po prostu zniszczyć ludzi i unicestwić po prostu problem tak naprawdę. I ostatni kończy się opowiadanie tym, że osoba ostatnia została doprowadzona właśnie do takiego stanu wiecznej agonii, gdzie już nie jest w ogóle człowiekiem, jest jakimś po prostu dziwnym zdebkiem materii, który odczuwa wieczny ból i właśnie mówi na koniec, że nie ma ust nawet, a jakby jest w stanie wiecznego krzyku. I tak ironiczny sposób to przedstawiliśmy na to, że ten komputer nie ma ust i my do niego krzyczymy, jak bardzo go kochamy. A on jakoś tego nie za bardzo odwzajemnia. Że krzyczy, my wierzymy, że krzyczysz do mnie też, co nie? I komputer nie ma ust, a krzyczy do nas też, że nas kocha, ale czy tak jest? Czy ta technologia jest w stanie tę miłość odwzajemnić? No, pytanie jest, czy nie jest bez wad i czy nie mam na przykład dziur. Czy nie ma dziur? Słuchajcie, to jest ostatni utwór. Dziury gościnnie z udziałem Dominiki Ponki i Pani Las. Oraz Anastazji Wojciuk i Kesiry Adajew.
poleciała treść. Czy do mówienia jestem zdolny? Czy dziurawy jest już mój aparat mowy? Gdy coś powiedzieć chcę, w drodze z głowy do słowa gubią się. Słowa gubią się. Gdy coś powiedzieć chcę, słowa z głowy do drodze z głowy. Dobra, Gubię się. jeszcze raz. Bo teraz się serio pogubiłem. Może to okej. Jestem dziurawa, ale może to okej. Jestem Prawy, ale może to okej. jestem dziurawa, ale może to okej. Jestem Prawy, ale może to okej. Jestem dziurawy, ale może to okej. Wszystkie obawy wyleję przez dziury, wtedy pozaklejam je. Jestem dziurawy, ale może to okej. Wszystkie obawy wyleję przez dziury, wtedy pozaklejam je. Jestem dziurawy, ale może to okej. Wszystkie obawy wyleję przez dziury, wtedy pozaklejam je. Jestem dziurawy, ale może to okej. Wszystkie obawy wyleję przez dziury, wtedy pozaklejam je. są okej. Dziury 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 są okej. To były dziury. My jesteśmy Franek Warzywa i Młody Budda. Właśnie co przesłuchaliście w całości naszej drugiej epki, Komputer. Skąd te dziury w ogóle? Skąd te dziury? No, nasz bohater, który od początku właśnie był konfrontowany z różnymi stanami, którymi się nie odnajdywał i które budziły jego wątpliwości co do jego przystawania, czy to w sytuacjach społecznych, czy to po prostu wobec jego samopoczucia, wobec świata, wobec technologii, wobec wszystkiego, dostrzega u siebie pewne właśnie ułomności, które sprawiają go w takie zapytanie, że ma te w sobie dziury jakieś i potem w sumie dochodzi do wniosku, może takiego lekko pozytywnego, że może to okej. I wypowiada te rzeczy na głos, jakby przychodzi rozmowa z drugą osobą, konfrontuje swoje doświadczenia właśnie z drugim człowiekiem, tak jak są dwa wokale na tej piosence, jest mój wokal i Dominiki, jeszcze tam w tle się pojawia Adam śmiejący się i się to jest wszystko jest takie, że budzi to dla mnie jakąś otuchę. I też właśnie to jest ciekawe, bo to jest taki bardzo humanistyczny aspekt tego i fun fact, to było rzeczywiście zaimprowizowane, aczkolwiek koncept był taki, żeby nie było zaimprowizowane. Że... Jest tam moment, że faktycznie się myli nam tekst i to też jest okej, że się pomyli czasem tekst. Mi się zdarza mylić tekst podczas koncertu, że jak gramy piosenkę Oczy na przykład, ja nie wiem, czy znacie piosenkę Oczy, ale ja po prostu przez to, że nie gramy jej tak często, to ja
zawsze wchodzę z drugą zwrotką, jako pierwszą ostatnio i mi się to myli. I pomylenie tekstu jest okej, pomylenie się jakby właśnie tego, że nawet przed chwilą te wejście, które teraz oglądacie, nagrywamy trzeci raz, bo po prostu się pomyliśmy i byłem taki, kurde, to nie brzmi tak, to brzmi cringe'owo. To jest okej i wszystko to jest okej i fajnie jest po prostu te wszystkie rzeczy skonfrontować z ludźmi wokół po prostu i ten bohater ucieka od wszystkich rzeczy i potem w sumie jakoś gdzieś się znajduje ta osoba, z którą rozmawiam i razem wymieniają myśli, że to jest okej i na koniec w takim pojednaniu śpiewają, że dziury są okej. I to jest też o tyle wyjątkowe, że no właśnie w tym utworze zaprosiliśmy najwięcej osób, nie licząc Kup Warzywa, o czym w sumie nie wspomnieliśmy. W utworze Kup Warzywa są zasamplowane głosy różnych naszych przyjaciół z całego świata, gdzie po prostu każdy w swoim języku mówi no właśnie Kup Warzywa albo acheter les légumes. Acheter les légumes, comprar verdure. Tak, i w tym utworze z kolei zaprosiliśmy same kobiety do współpracy i była to Dominika Płonka na wokalu, Pani Las na klarnecie basowym, Anastazja Wojciuk z Ukrainy, która pięknie zagrała na bandurze. To jest taki instrument, który coś między harfą a gitarą pięknie wybrzmiał. I również moja droga przyjaciółka Kesira Adajewa, której inny utwór zrobiłem z nią, z którego wyciąłem takie małe fragmenty wokalu i porozciągałem je, nałożyłem na nie milion efektów i one stanowią jakieś takie ambientowe tło dla całości tak naprawdę i one tak się pojawiają i znikają i no jakby każda z tych gościni sprawia, że ten utwór naprawdę wybrzmiał tak, jak chcieliśmy, żeby wybrzmiał. Myślę, że po prostu też to jakby ile osób przy tym uczestniczyło i jak to wyszło, że wiesz, że też proces tego tworzenia był taki, że ty załóżmy Anastazję i Panias poznałeś na songwriting campie w Sopocie i tam jakby właśnie w takiej atmosferze jakiejś kolaboracji to wszystko zaistniało i w takiej jakby przyjaznej atmosferze i to myślę, że to wszystko się przekłada na to, że ten utwór dla mnie jest jakimś właśnie taki budzi otuchę wobec tego pędu poprzednich utworów i tego intensywności całej. Wydaje mi się, że właśnie być może tą otuchę możemy też jakby znaleźć właśnie w wspólnych relacjach i jakby w interakcjach z innymi osobami i jakby jeśli na koniec dnia po prostu każdy ma gdzieś tam tą zaufaną osobę po prostu, z którą może porozmawiać, po prostu, w której może opowiedzieć o swoim dniu, to jest, wydaje mi się, że no najbardziej wartościowe. I to jest o tyle ciekawe, że no jakby kończąc w sumie może i zaraz jeszcze podsumujemy całą epkę, już czas antynowy nam się kończy, ale chciałem opowiedzieć jeszcze o opowiadaniu, na podstawie którego jest ta piosenka i to jest, zaczerpnąłem motyw do tego i podzieliłem się z nim, z Dominiką właśnie i z Adamem przy procesie tworzenia tekstu z opowiadania Roberta Sheckley'a Specialist i jest to totalnie odkrojona wizja jakiegoś science fiction, jakiegoś statku kosmicznego, który składa się z jakichś różnych istot, które tak naprawdę są żyjącymi istotami, jakimiś beings, takimi kosmicznymi stworzeniami, które każdy jakoś pełni rolę w tym statku i to się składa z żywych istot, ale one są, załóżmy, ściany żyją, silnik żyje, jest jakiś tłumacz, który tłumaczy pomiędzy tymi stworzeniami jakby ich rolę i to wszystko żyje w takiej symbiozie i podróżuje pomiędzy planetami i odpada im jakby jeden fragment, jedna istota umiera i potrzebują, żeby funkcjonować, potrzebują właśnie wypełnić tą dziurę, lukę w swoim pokładzie. I znajdują planetę, gdzie właśnie żyją te istoty, które odpowiadają właśnie które nazywają się Pusher, że to jest jakby, że one pchają jakby ten pojazd i one umożliwiają podróże kosmiczne z zawrotną prędkością. I okazuje się, że tą planetą jest Ziemia i że ludzie w ogóle nie wiedzą o tym, że oni są tymi istotami, które w ogóle są stworzone do tego, tylko stworzyły jakąś cywilizację i
I ten statek przelatuje, tam jest tak, kurczę, co oni robią, co oni w ogóle tutaj robią, czy oni wiedzą, że oni powinni być właśnie, że oni powinni to robić w swoim życiu, a stworzyli jakąś cywilizację i są zagubieni jacyś mega i kontaktuje jakiegoś człowieka i mówi, hej, dołącz do nas. I on jest taki, co się dzieje, nie wiem, kim wy jesteś, czemu ja was rozumiem w ogóle, czy coś. I jest fajne zakończenie tego opowiadania, które przeczytam wam po angielsku i właśnie ono się łączy z tym jakby przesłaniem na koniec tej piosenki, że ten pusher, ten człowiek wobec tej rzeczywistości, wobec tego skontrolowania przez te istoty odnajduje jakiś sens i właśnie spokój z tym wszystkim. I tak to brzmi. Pusher searched his mind. He found a deep well of doubt and fear. Staring into it, he saw his own tortured face. Pusher had lived with this doubt and fear for centuries. Pusher had fought through fear, killed through doubt. That was where the pusher organ was. Human, special pusher. He entered fully into the crew, merged with them, threw mental arms around the shoulders of thinker and talker. Suddenly, the ship shot forward at 8 times of speed of light. It continued to accelerate. I tego wszystkiego życzymy wam, żebyście znaleźli w sobie ten jakby źródło, które popchnie was do przodu i po prostu pomimo tych wszystkich lęków i fobii i dziur, które wszyscy mamy, że w tym wszystkim da się znaleźć siłę do tego, żeby po prostu pójść do przodu i wyjść ze wszystkich rzeczy. Bardzo byśmy chcieli wam podziękować za słuchanie. Dłuższą wersję można znaleźć na naszym YouTubie, na koncie Franek Warzywa. W studiu gościli Franek Warzywa. Młody Budda. I właśnie co słuchaliście naszą drugą epkę Komputer EP. Dobra, let's go. I teraz jeszcze podsumowanie na YouTube, koniec. Dobra, ziomale, teraz to możemy przeklinać nawet. Dobra, ale nie robimy tego. Dzięki za wysłuchanie materiału. Dzięki Radio Campus za udostępnienie przestrzeni i że nagrywamy sobie tutaj i możemy w ogóle to zrobić. I fajnie, że słuchacie epki naszej, fajnie, że jesteście z nami. Że w ogóle udostępniacie i że też, nie wiem, jakby zawsze wydaje mi się, że każdy artysta jest to jakieś takie ciekawe po prostu i bardzo szuka takiej gratyfikacji, ale nawet nie na zasadzie powiedz mi, czy to było dobre, czy nie, tylko powiedz mi jakby co cię jakoś tam urzekło, nawet jeśli to mogło być jakoś tam negatywne, albo jeśli to ci jakoś nie wiem, po prostu zdziwiło cię, czy właśnie po prostu, że te emocje, których szukamy, są bardzo różne i tak naprawdę w tych utworach też cały czas staramy się przekraczać nasze własne granice i cały czas jakby zadajemy sobie to pytanie, co by było gdyby, nie? No i słuchajcie, na koniec jeszcze pokażę wam właśnie, że jakby na YouTube, że te rysunki w tej książce chciałem wam pokazać, że mamy właśnie okładkę komputera, która jest na pierwszej stronie właśnie opowiadania I Have No Map and I Must Scream i to jest ta okładka i to jest... Może kiedyś powinieneś wylicytować całą tą książkę. Tak, myślę, że jakbym mega chciał jakby na każdej stronie każdego opowiadania, już nawet poza jakby tymi, które inspirowały do epki, narysować rysunki i żeby to był właśnie taki rodzaj książki z ilustracjami do tych opowiadań, że to jest jakiś fan znalazłem w rysowaniu po prostu i że dla mnie zaskakujące było też to, że wszystkie właśnie okładkowe rzeczy na epkę były rysowane po prostu kredkami. Cała okładka po prostu jest też tam bezpośrednim nawiązaniem do pewnej sławnej tapety. Tak, to jest okładka i ta okładka też jest po prostu na początku książki. Tutaj macie okładkę z epki całości i to jest po prostu tak, że siedziałem nad okładką do epki w sumie wiele dni, różne rzeczy kombinując na komputerze, robiąc jakieś właśnie w 3D zestawy, jakieś teksturami się bawiąc i w sumie to nie wychodziło tak jakby, żeby to oddawało jakiś vibe tego wszystkiego i w sumie jakby pomyślałem, że po co ja na kompie to staram się zrobić, jak już zrobiłem rysunki w książce i mogę okładkę narysować też w książce
i użyłem po prostu tych samych kolorów kredek, co do okładek 6 słońc i komputera, tylko że narysowałem po prostu taki utopijny obrazeczek widoku, który jest zainspirowany tapetą po prostu tą najbardziej znaną z Windowsa XP i w tym wszystkim mi się jakoś spodobało na koniec ta okładka, że jakoś dopełnia tą historię tej postaci, która jest bohaterem tej epki i jest to jakieś właśnie takie miejsce ucieczki i ta tapeta Windowsa, ale też często jak załóżmy ja miałem jakiś taki bardziej jakby przeżywałem różne ataki paniki w różnych sytuacjach, to robiłem sobie tak, że wyobrażałem sobie jakieś miejsce spokojne i byłem właśnie w lesie, byłem na łące i zamykałem oczy. Odpalałem wtedy najczęściej ten Sigur Rosa płytę tą... Aga i Zberion, nie? Nie tą drugą, nie tą z tym jakby embrionem, tylko tą, gdzie są te takie... Białą. Najbardziej, to jest ta piosenka Tak i jakieś te inne takie, Wiem. że tam są takie To bardzo... chyba cała płyta się nazywa tak. Tak, no i że dla mnie to był jakiś taki soundtrack do uspokojenia się i sobie wyobrażałem właśnie, zawsze właśnie teraz jeden z tych piosenek jest taki, że dzieci tak biegną i wylatują w powietrze po prostu z klifu tak wyskakując, to jest jakieś, i to wszystko jest do takiego pięknej melodii, spokojnej. Kurczę, w ogóle jest taki utwór z Sigur Bros, że ja totalnie chcę zrobić jakiś utwór w tym stylu na debiucie. Nie będę mówić jaki, ale myślę, że zaraz odpalimy sobie w samochodzie, bo to jest, chcę, żeby było coś w tym stylu. No i podsumowując już po prostu cały motyw epki, żeby spiąć w całość to, co przesłuchaliśmy i tą historię, no to jeśli mielibyśmy powiedzieć pewnie o czym to jest, no to właśnie to jest o osobie przeżywającej lęki w takim masowym... The modern world po prostu. w społeczeństwie, co nie? Że osobie, co żyje w społeczeństwie. No wiecie, Jak każdy. że po prostu przeżywamy różne rzeczy i ta rzeczywistość teraz jest bardzo nie napawająca często optymizmem i ilość bodźców, które doświadczamy, właśnie powodują różne też lęki społeczne, lęki w jakiekolwiek rodzaju i te wszystkie ułamności, które ta osoba dostrzega jako dziury i potem się z tym godzi I ważne jest, żeby właśnie w trakcie tego pogodzenia się móc też jakby popatrzeć na to wszystko, co zaszło wcześniej i jakby móc jednocześnie to zaakceptować, wyciągnąć wnioski i no właśnie odnaleźć w sobie tą siłę do działania. Aczkolwiek niekoniecznie wstawiania o 5 rano i jedzenia pół marchewki na śniadanie. No, to jest ciekawą wizję dałeś. No, w sensie w kontekście tych coachów, nie wiem, że tak, że jakby, tak. żeby wiesz, no, że z jednej strony trzeba iść do przodu, ale żeby to był taki pogląd po prostu, który jest niedemotywujący, tylko właśnie tak, że nie ma... to jest tricky tak naprawdę. Że nie, jakby gonimy, wszędzie biegniemy po te warzywa, w piosence Kup warzywa, żeby szybko dostać, szybko złapać, potem jesteśmy przytłoczeni tym pędem i wszystko w swoim tempie i tego wam życzymy, żebyście wszystko w swoim tempie robili i niczym się nie śpieszyli, nie porównywali się z nikim, nie tylko jakby znaleźli wszystko w sobie, bo wszystko macie i wszystko jest cool i wszystko jest okej. I my lecimy na próbę, zobaczycie jak Jasiek komputer wygrindował. Pozdro dla wszystkich, shoutout jeszcze dla wszystkich osób, które uczestniczyły w procesie, czyli po prostu dla po prostu Tomek Kunysz, który zmasterował i zmiksował i był cierpliwy do wszystkich naszych po prostu dziwnych projektów i nagrań na mikrofonie dynamicznym, gdzie słychać kabel było. Dla Konrada Tułaka za wszystkie po prostu jakby feedback cały i uczestniczenie jakby w całym procesie. Dla Jagody Komorowskiej. Dla Jagody, dla Zuzi Czarneckiej i po prostu wiecie, kochamy was, you are amazing
i dziękuję wam za wasze wsparcie i dziękujemy, że jesteście z nami. Wszyscy, którzy tego słuchacie, którzy to oglądacie, love you i w ogóle. I jeszcze dużo jest osób, które byśmy mogli wymienić i już nie mamy czasu, bo musimy lecieć. Zapraszamy was na koncerty, bo wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń, w której się czujemy najlepiej i w której chcemy was po prostu lepiej poznać i się wspólnie zjednoczyć przy dobrej zabawie. Yeah. Dobra. Let's go. Dobra.